Nie pytaj, есть забронено to wiedzieć, jaki koniec życia dla mnie, jak i dla ciebie dadzą bogowie, o Leukonoje, i nie testuj wawilonskie liczby, ili lepiej jest przyjąć cokolwiek się wydarzy, czy wiele przyszłych zim Jowisz nam podaruje, czy to jest ostatnia, ta zima, która teraz rozbija morze tyrańskie na skalach Spumeksu. Bądź mądra, wino oczyszczaj i skróć długą nadzieję do okresu krótkiego, gdy my mówimy, czas złośliwy ucieka, chwytaj dzień, jak najmniej zaufaj naiwnie przyszłości. Czy to nie jest zaskakujące, że słowa Carpe Diem, które przez stulecia były wyrazem radosnego optymizmu, pochodzą z wiersza, który brzmi tak poważnie, nawet tragicznie. Ten wiersz został napisany 2040 lat temu, kiedy Horacy miał 42 lata. To nie była ostatnia zima jego życia, Jowisz dał mu 15 lat więcej, ale on naprawdę umarł dokładnie na progu zimy, 5 dnia przed kalendrem grudnia roku 746 od założenia Rzymu. Lub jak to dziś mówimy, 27 listopada 8 roku przed naszą erą. A kiedy mówię słowa przed naszą erą, wyobrażam sobie, jak zdziwiony byłby Horacy, kiedy pisał ten wiersz i myślał o przyszłości, gdybyśmy mu powiedzieli, że największe zmiany w cesarstwie i na świecie, nawet zmiana sposobu, w jaki ludzie liczą lata jego własnego życia, się wydarzą nie z powodu jego potężnych przyjaciół w Rzymie, takich jak cesarz August, ale z powodu małej dziewczynki, która ma teraz tylko kilka lat, nazywa się Mariam i mieszka w odległej prowincji cesarstwa rzymskiego, zwanej Galileą. Kiedy czytam ten wiersz po łacinie, zawsze jestem zaskoczony, że widzimy te słowa dokładnie tak, jak miliony ludzi czytają je przez tysiące lat. Cesarze rzymscy i ludzie, którzy napisali Nowy Testament, dla których był to już sławny stary wiersz, oraz wielcy pisarze, którzy stworzyli literaturę, która stała się kamieniem węgielnym tych samych języków, na które ponownie przetłumaczyłem ten wiersz. Nie wiemy, czy imię Leukonoja było imieniem prawdziwej kobiety. W języku greckim oznacza to umysł biały lub czysty, gdzie leukos oznacza biały lub czysty, jak w słowie lejkocyty, białe komórki, lub leukemia, białaczka, biała krew, oraz nous znaczy umysł, jak w słowach noosfera, kognitywny lub gnostyk. To imię doskonale pasuje do porad, aby nasze umysły były czyste od kłopotów i zmartwień, tak jakbyśmy filtrowali osad z wina i abyśmy mogli cieszyć się każdym dniem, takim jaki jest, ponieważ nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Tune quasi ris, scyrene fas, quem mihi quem tibi, finem dide derint, leuconoe, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, etas carpe diem, quam minimum credula postero.